Pamiętacie jeszcze zeszłoroczne rewelacje związane z odkryciem fosfiny na Wenus? Szum medialny już przycichł, a czy pojawiły się od tamtej pory jakieś nowe informacje w tym temacie? Co dalej z tą fosfiną, zapytacie? Ano, ostatnio pojawia się coraz więcej badań i coraz więcej dowodów przeczących temu odkryciu i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy właśnie o jednym z takich badań. Z kolei drugi temat będzie równie ciekawy, ale dotyczyć będzie zupełnie innego problemu, a konkretnie supermasywnych czarnych dziur. Zaczynamy! Zanim zaczniemy pierwszy temat, najpierw jak zwykle kosmiczna zagadka. Co to jest? Odpowiedź napisz koniecznie w komentarzu. Odpowiedź na zagadkę poznacie w kolejnym odcinku. Natomiast rozwiązanie zagadki z poprzedniego odcinka możecie zobaczyć właśnie na ekranie. A póki co udajemy się na Wenus. We wrześniu zeszłego roku pojawiła się informacja o odkryciu na Wenus, a dokładnie w jej atmosferze, śladów sygnaturowych fosfiny. Publikacja wywołała wówczas niemałą sensację, bo związek pH3 na planetach skalistych ma źródła biologiczne i jego odkrycie dało badaczom nadzieję na to, że uda się nam odkryć jakieś beztlenowe bakterie odpowiedzialne za jego wytwarzanie. Od samego początku jednak było sporo kontrowersji wokół tego odkrycia i z czasem pojawiało się coraz więcej wątpliwości. I wygląda na to, że w końcu znalezione zostały dowody, dzięki którym można ostatecznie obalić teorię, że w chmurach na Wenus istnieje jakiekolwiek życie. Fosforowodór został wykryty w paśmie milimetrowym przez znajdujący się na Hawajach radioteleskop JCMT oraz największy na świecie interferometr radiowy ALMA znajdujący się w Chile. Poziom fosforowodoru zarejestrowanego w chmurach Wenus był zaskakująco wysoki. Problem z wenusjańskim fosforowodorem był taki, że ogólnie wiadomo, iż na planetach skalistych jest to związek biosygnaturowy. Na Ziemi jest na przykład produkowany wyłącznie w procesach biologicznych lub w przemyśle, czyli tutaj również działa człowiek i również musiał przyczynić się do jego wytworzenia. Fosfinę znaleźć można najczęściej w środowiskach beztlenowych, na przykład na różnego rodzaju mokradłach, bagnach i tym podobnych obszarach. Nowe badania, z których wynika, że to, co odkryto na Wenus, może wcale nie być fosfiną, zostały opublikowane w The Astrophysical Journal Letters. Jeśli więc nie fosfina, to co takiego mogło zostać wykryte? Jak wynika z badań, możliwe, że teleskopy wykryły po prostu dwutlenek siarki, czyli gaz, którego na Wenus jest całkiem sporo. Jak stwierdził jeden z członków zespołu badawczego, astronom Ignas Selen z holenderskiego Uniwersytetu w Leiden, uzyskane przez nich wyniki pokazują, że szukanie życia na Wenus jest całkowicie bezpodstawne. Autorzy wrześniowego artykułu, w którym ogłoszono odkrycie fosfiny, póki co nie odnieśli się oficjalnie do najnowszych badań. Główna autorka Jane Graves poinformowała jedynie, że ona oraz jej zespół z uwagą analizują wszelką krytykę i będą mogli się do niej odnieść dopiero po dogłębnych analizach. Możliwe jest, że winę za całe fosfinowe zamieszanie ponosi zła interpretacja wyników pomiarów wykonanych przez interferometr radiowy ALMA. W badaniach kierowanych przez Jane Graves wykorzystana została częstotliwość, której światło absorbują dwa związki: fosfina oraz właśnie wspomniany wcześniej dwutlenek siarki. Dane, z których korzystali badacze, zostały źle przetworzone przez obserwatorium, a jego kierownictwo zdało sobie z tego sprawę dopiero po opublikowaniu informacji o odkryciu fosfiny. Zespół przeanalizował więc dane po raz kolejny i znów potwierdzili występowanie tego związku, chociaż już w znacznie mniejszej ilości. Obecnie po tym, jak przetworzono dane z ALMY, raz jeszcze badania przeprowadził niezależny zespół naukowców z Jet Propulsion Laboratory we współpracy z astronomami z innych ośrodków badawczych. No i ich celem było powtórzenie badań przeprowadzonych właśnie we wrześniu. Jak podsumował to jednym zdaniem kierownik zespołu Alex Aikins, po prostu nie byliśmy w stanie zobaczyć tam fosfiny. Czy oznacza to już definitywnie, że sprawę można uznać za rozwiązaną? No oczywiście, jak to zwykle bywa, niekoniecznie. Chociaż nowe badania wydają się całkowicie przeczyć temu, że w atmosferze Wenus znaleziono fosforowodór, to do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebne będzie przeprowadzenie nowych obserwacji. Tak to zazwyczaj wygląda, chociaż wiele wskazuje jednak na to, że nic tam po prostu nie ma. A ja chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom, dzięki którym coś jest, czyli odcinki Astrofazy. Jeżeli też chciałbyś lub chciałabyś zostać jedną z nich, to link znajdziesz w opisie do naszego filmu. Zanim przejdziemy do drugiego tematu, czas na podpowiedź do zagadki. Co to jest? Pisz w komentarzu.
A teraz lecimy do czarnej dziury. SMBH, czyli Supermassive Black Holes, to ogromnych rozmiarów czarne dziury, znajdujące się w centrach większości znanych galaktyk spiralnych we wszechświecie. Ich wpływ na jego ewolucję i formowanie swojego najbliższego otoczenia jest bardzo znaczący. To wiemy na pewno. Jednak wciąż istnieje całe mnóstwo związanych z nimi tajemnic i rzeczy niewyjaśnionych. Aby ułatwić odnajdywanie odpowiedzi, naukowcy postanowili stworzyć spis aktywnie akreujących supermasywnych czarnych dziur, będących aktywnymi jądrami galaktycznymi. Oczywiście nie jest to takie proste, nie wystarczy po prostu spojrzeć przez teleskop i je policzyć. Chociaż promieniują w całym zakresie fal elektromagnetycznych, a właściwie ich otoczenie, to często w ich otoczeniu znajdują się gęste chmury gazu oraz pyłu, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają prowadzenie obserwacji. I tu z pomocą przychodzi ekstremalnie silna energia promieniowania rentgenowskiego, która jest w stanie przedrzeć się nawet przez duże zagęszczenie. W najnowszych badaniach dr fizyki Tonima Ananana z Yale wraz z zespołem naukowców zestawili dane pochodzące z kilku różnych obserwatoriów kosmicznych, które działają właśnie w zakresie fal rentgenowskich. Na ich podstawie stworzyli najkompletniejszy jak na ten moment katalog aktywnych jąder galaktycznych z uwzględnieniem tych widocznych, jak i tych przysłoniętych przez chmury pyłowo-gazowe. Następnie, moi drodzy, katalog wykorzystali do tego, aby określić, jaki mają one wpływ na to, w jaki sposób rozwijał się wszechświat około miliard lat po Wielkim Wybuchu. Ten okres i proces, który wówczas zachodził, nazywa się często rejonizacją wszechświata. Naukowcy chcieli określić całkowitą ilość promieniowania jonizującego, jakie emitują wszystkie AGN, czyli aktywne jądra galaktyczne, z nowego spisu i przedstawić to w postaci funkcji przesunięcia ku czerwieni. Na podstawie tych obliczeń doszli do wniosku, że całkowity udział fotonów jonizujących, wydostających się właśnie z AGN, był niewielki w procesie rejonizacji i stanowił około 1/4 całkowitej gęstości fotonów. A to z kolei zasugerowało badaczom, że to gwiazdy i galaktyki pierwszej generacji były w większym stopniu odpowiedzialne za napędzanie rejonizacji wszechświata niż właśnie te badane supermasywne czarne dziury. Poza tym naukowcy użyli swojego nowego katalogu do porównania całkowitej ilości promieniowania z ilością masy nagromadzonej przez supermasywne czarne dziury i uzyskali możliwość określenia prawdopodobnej miary wydajności akrecji, a to z kolei pozwalało szacować, jak szybko wirują supermasywne czarne dziury. Wciąż pełno jest niewiadomych i musimy dowiedzieć się jeszcze wiele więcej na temat supermasywnych czarnych dziur. Najnowsze badania są oczywiście niezwykle istotne, ale jest to jedynie kolejny niewielki krok na drodze do lepszego zrozumienia tego, czym tak naprawdę są te obiekty, jaką odgrywają rolę, jak ich obecność wpłynęła na ukształtowanie wszechświata. Na to wszystko trzeba będzie jeszcze sobie odpowiedzieć, moi drodzy. No i to już ostatnia podpowiedź do naszej kosmicznej zagadki. Koniecznie napisz w komentarzu, co to jest, a odpowiedź oczywiście w kolejnym odcinku, na który już teraz serdecznie zapraszam. Zapraszam też na Instagram Astrofazy i na nasz drugi kanał Astro Chillout. I już teraz mówię wam do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!